No cześć siemanko, witam was moi drodzy widzowie w kolejnym filmie czy też odcinku na kanale, a ten Roadster, którego widzicie, no jest to główny bohater dzisiejszego odcinka. Dokładnie, właśnie dla tego wysportowanego niemieckiego agenta, jakim jest ETK, starszy ETK K-Series, będzie przeznaczony kolejny dzisiejszy film z serii, no, prezentacji prób autostradowych. Trzeba będzie jakąś nazwę wymyśleć. Samochód, jak dobrze widzicie, reprezentuje typ nadwozia Roadster z otwieranym dachem soft top, czyli ten dach jest wykonany z takiego poszycia czy też gumy. Cała modyfikacja jest parodią BMW Z3 w większości, chociaż nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Bazowana jest na modelu przedliftowym. Autor modyfikacji oznaczył lore, a w nim oznajmił, że samochód był produkowany od 1994 do 2001 roku. BMW Z3, jak możecie wiedzieć lub nie, zostało zbudowane na płycie podłogowej z BMW E36. Najbardziej zbliżona podobno jest do tego podwozia z modelu Compact. Na szczęście nadwozie Z3 wygląda kompletnie inaczej niż E36 Compact i zachowuje klasyczną sylwetkę roadsterów z tamtych lat. Długi przód, krótszy tył, no i długi silnik, bo 6 cylindrów w rzędzie, ale o tym za chwilę. Wiem, że tak chodzę w kółko, ale skupmy się teraz na wyglądzie zewnętrznym. Na pewno przykuwa uwagę tutaj absolutny brak jakichkolwiek chromów. Fabrycznie w tym egzemplarzu nie było ani jednego chromowanego elementu tutaj z zewnątrz. Też nie ma tu żadnych listew na drzwiach. Mega charakterystyczna rzecz tego samochodu, czyli bardzo szerokie nadkola z tyłu i z przodu też są całkiem szerokie. I emblematy, od razu mamy informację, że jest to ETK serii K z 6-cylindrowym rzędowym silnikiem 2.4. No taka neutralna jednostka, nie za mocna, nie za słaba. Taka w sam raz. No, samochód z regionów zielonogórskich, ogólnie wydech jest tutaj prawie że na środku. Tutaj w ogóle spójrzcie na to środkowe światło hamowania. Ono jest tutaj w klapie bagażnika umieszczone. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Felga 16-calowa, tak ona się prezentuje. Rozmiar opon 205×50. No co, widać tutaj z daleka, że siedzi się tu bardzo z tyłu. Zobaczcie, jak w ogóle blisko są tutaj przesunięte te lusterka. Przednie reflektory, grill, logo ETK, tablica rejestracyjna, jeszcze światła tutaj przeciwmgielne. No i co, może zabawna kwestia, ale może was to ciekawić. Przestrzeń bagażnikowa, stylistycznie bardziej jest to wersja przedliftowa, gdzie w takiej odmianie jest bagażnik miał tutaj 165 litrów, a w polifcie pojemność bagażnika wynosiła 210 litrów. No i jest to dwudrzwiowy Roadster, więc nie ma tutaj oczywiście tylnych drzwi, są tylko przednie. Ze środka będziemy mogli sobie sprawdzić jedynie, jak ta przestrzeń z tyłu wygląda. Jeszcze może tylko dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Teraz boczek drzwiowy, no niestety zabrakło tutaj trochę detali. Nie wiadomo tak naprawdę, czy ten samochód ma Corbotronic, czy ma elektryczne szyby. W modyfikacji w ogóle całe szyby są na stałe opuszczone. No ale mamy tutaj, o, taką tapicerę niebieską w paski. Zawija się ona ogólnie gdzieś po całym środku. Proszę bardzo, tutaj tarcze licznikowe. Tarcze licznikowe również wskazują, że jest to egzemplarz przedliftowy, bo nie mają takich chromowanych, czy też satynowych obramowań. Bardzo klasyczna deska rozdzielcza, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz wyskalowany do 260 km/h, obrotomierz wyskalowany do 8000, no i temperatura płynu chłodniczego. No i tutaj na dolnej części deski rozdzielczej i na górnej części konsoli środkowej dekory imitujące drewno lub też możliwe, że z prawdziwego drewna. No wiecie, ciężko ocenić przez monitor. Z góry tutaj nad nawywami mamy wnękę, żeby coś może i tam położyć. Niżej znajdziemy oczywiście przycisk od świateł awaryjnych. Po jego lewej stronie znajduje się wskaźnik ciśnienia oleju, a po jego prawej zegarek analogowy, który swoją drogą bardzo mi się podoba. Część radiowa, ETK Tuner Auto Eject 2000, przyciski, kanały radiowe, przewijanie kaset i tak dalej. Na dole pokrętła, kontrolujemy temperaturę i nawiewy, podgrzewanie przedniej szyby, tu jeszcze jakiś mały schowek. No jak widzicie, detale w modyfikacji są jakie są. Podoba mi się to, że te dekory dochodzą tutaj aż do naszej gałeczki zmiany biegów. Dźwignię hamulca ręcznego mamy tutaj częściowo obszytą, obok 2 cup holdery, podłokietnik, chowek zamykany kluczykiem, również część dekorów, fotele skórzane takie półkubełkowe, zagłówek, tutaj logo ETK, w środkowej części tapicerka dosłownie identyczna jak jest na boczkach drzwiowych. Tutaj jeszcze miejsce z tyłu, w większości jest ono zajmowane tutaj przez składany dach. Ja wam zaprezentuję, jak tutaj to wygląda.
No niestety z naszego pola widzenia wygląda to tak. Tak została zaprojektowana modyfikacja, no i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No i oczywiście zajrzymy sobie pod maskę, no bo co to by była za prezentacja? Silnik 2.4, 6 cylindrów w rzędzie, połączony z 5-biegową manualną skrzynią biegów. A, silnik jest ten oczywiście wolnossący. Co do osiągów, to jest naprawdę bardzo ciekawa historia, ponieważ w modyfikacji, w katalogu ma on wpisaną moc o wysokości 147 koni mechanicznych i tam 210 Nm. Aktualny właściciel jakiś czas temu postanowił pojechać nim na hamownię, no i okazało się, że tych koni ma jednak 165 i to lekko ponad, bo 165,23 i tam 227 Nm. Także no jak na tyle lat to jest naprawdę spora nadwyżka. No oczywiście ja wiem, że po prostu gdzieś tam te statystyki w modyfikacji zostały wpisane niedokładnie, tak samo jak deklarowany czas rozpędu do pierwszej setki jest tam wklepane 9,6, co jest kompletną nieprawdą, bo tyle to co najwyżej może mieć wersja z automatyczną skrzynią biegów. No tutaj jak widzicie lekkie zużycie na tutaj belce osłaniającej chłodnicę, już jakaś korozja się lekka pojawia, ale to nic, samochód jest w 100% sprawny. Jeszcze szybko dopowiem, że masa własna to 1430 kg. No właśnie i przed chwilą mówiliśmy o czasie sprintu do pierwszej setki, to sami możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. No, na pewno nie jest to 9,6 sekundy. No tak, z prezentacji to wszystko. Ja odpalam maszynę i kieruję się w stronę autobana, a za ten czas wy macie soundcheck. A no i z racji, iż przy okazji tutaj jesteśmy, to zrobimy sobie taki jeden bonusowy soundcheck też na życzenie pewnej osoby, bo tutaj mamy wiadukt kolejowy i przy okazji właśnie mamy złożony dach, więc będzie mega efekt. No, naprawdę świetnie brzmi ten samochód. No i dobrze, witam was. Jesteśmy właśnie na stacji na niemieckiej autostradzie. Zalaliśmy sobie 98 paliwa benzynowego, no i możemy startować tym pojazdem. Kierownica jest tutaj w ogóle trójramienna. Ona jest chyba z polifta, z tego co kojarzę, bo o tym nie powiedziałem. Ustawiam sobie jeszcze szybko tutaj 100-200, żeby zmierzyć. Pierwsze depnięcie. No i dobra. Tutaj spokojnie, za tym znakiem ciśniemy. Autostrada bez ograniczeń prędkości. Taka dosyć wieczorna pora, więc może być trochę większy ruch. Ale obawiam się też, że może to być jedna z najkrótszych prób autostradowych z tego względu, że jest tu strasznie krótka skrzynia biegów. W tym momencie skończyła nam się skrzynia, nie? Mam 5 biegów. To już jest najwyższy bieg. 207 km na godzinę, tak? Coś takiego. W ogóle zmierzyło nam się 30 sekund 100-200. Nie patrzcie na to, bo to jest na razie mega z górki tu było. No i w tym momencie mamy już osiągniętą prędkość maksymalną. Oczywiście w drugą stronę spróbujemy sobie mignąć jeszcze z otwartym dachem. Nawet nie spojrzałem dokładnie ile my tam jechaliśmy. Około 207 km na godzinę. Już mamy w ogóle pierwszy zjazd. 209 km na godzinę i odcina. No odcięcie po prostu, koniec, krótka skrzynia. Jak widzicie jest to samochód do jazdy po mieście, chciałoby się rzec. No nie jest po prostu to autostradowy samochód. Jest to roadster, który ma w głównej mierze dawać frajdę z jazdy, dlatego też 2.4 taki silnik jest mega odpowiednią jednostką, jeśli chodzi o to. No i tu możemy depnąć jeszcze raz. 210, 211. No i dobra, mamy prostą drogę, jest płasko. Mierzymy sobie 100-200. Ile może to zająć? Niech te 165 koni trochę powalczy.
O, a widzicie, na płaskim w ogóle od razu inaczej. Bo tam od razu po wyjeździe ze stacji jest taki ogromny zjazd. To jest troszeczkę nierealne jak na autobana, no ale niestety tylko taką mapę, której... Okej, 46 sekund, tylko taką mapę, która spełnia moje oczekiwania, mamy. Raczej normalny autoban aż tak stromych zjazdów by nie miał. Ale dobra, proszę bardzo. Na płaskim osiągnięty VMAX również 209 km na godzinę. Będzie jakaś odcina? Tak, jest odcina. No jak widzicie w nowych samochodach USA, czy nawet nie nowych, tylko z USA ogólnie, jest chamski kaganiec na 210 km na godzinę. A tutaj 210 km na godzinę to jest koniec skrzyni. Dobra, zjeżdżamy na drugim zjeździe. Pierwszy zjazd jest też tam przygotowany. Może kiedyś go użyjemy, ale jakbyśmy mieli jeszcze szybszy samochód. No i co, Racebox z tego co zauważyłem, Racebox w cudzysłowie dalej oczywiście, restartuje się w momencie zmiany kamery, więc dlaczego teraz nie ma najlepszego wyniku. Dobra, myślę, że możemy w drugą stronę też śmignąć z otwartym dachem. Zbierzemy sobie jeszcze raz 100-200. No, tak tutaj wygląda cały w ogóle widok w momencie, gdy nie mamy dachu. No dalej dosyć kiepsko wygląda ten widok z tyłu tutaj w momencie, gdy mamy złożony ten dach. No ale to nic, no to już jest wina tylko i wyłącznie tutaj modyfikacji. No i dobra, mamy ustawiony Racebox na 100-200. Mierzymy sobie go jeszcze raz. Ogólnie nie powiedziałem tego, ale producent deklaruje 100-200 tam około 36 sekund. Dobra, zwolnimy, bo już zacząłem pomiara, nie miałem gazu w podłodze. O. No. Generalnie raczej to, że nie mamy dachu, tutaj nie zmieni za wiele, jeśli chodzi o właśnie ten prędkość, w sensie czas rozpędu. W rzeczywistości może by to miało jakieś tam skutki, bo to wiecie, aerodynamika w BeamNG Drive chyba nie jest ogólnie chyba aż tak rozwinięte, żeby tak to zasymulować, a szczególnie modyfikacja, bo BeamNG Drive, fabryczna jakby gra, nie ma nawet 32 sekundy, no czyli nieco szybciej niż tam jest zadeklarowane. Że mówić, że BeamNG Drive nie ma nawet fabrycznie żadnego kabrioleta takiego chyba w postaci takiego roadstera czy coupé nawet, bo jest tylko hopper co najwyżej, bez dachu. No, ale proszę bardzo, no w ogóle lepszy wynik nam się udało osiągnąć teraz 100-200 niż wcześniej, bo wcześniej to było tam 46 sekund chyba. Ciekawe, wydawało mi się, że tam jest płasko, a się tak okazuje, że nie do końca. Albo tam nie jest płasko, albo tutaj jest z górki. Co raczej wątpię. Raczej tu jest bardziej płasko. 210 na godzinę kabrioletem z otwartym dachem. Na autostradzie, bez ograniczeń prędkości. To by musiała być ogólnie frajda w rzeczywistości tyle jechać. Frajda może co nie, ale wiatr. Już by raczej komfort jazdy spadł do zera. A ryzyko przeziębienia wzrosłoby do 100%. Dobra. Wydaje mi się, że nie ma co. Ogólnie pytałem ostatnio, czy chcecie kamerkę na kierownicę na te próby autostradowe. I niepotrzebnie was pytałem, bo sam zadecydowałem. Widziałem, że chcieliście, ale stwierdziłem, że lepiej umieścić po prostu z prędkością, żebyście widzieli ją dokładniej, niż umieszczać kamerkę. Nie chcę też dwóch tych rzeczy umieszczać, bo po prostu na tym ekranie by było za dużo rzeczy. Także zostajemy na razie na wersji bez kamerki, tak też szybciej dla was nagram film i jest mi też wygodniej. Może sobie jeszcze sprawdzimy prędkości obrotowe. No to tak, niech będzie 120, tak jak ostatnio mniej więcej. 120 to będzie około 3650 obrotów, coś tego rodzaju. Przy 140 to będzie około 4200, 150, coś tego rodzaju. Dużo frajdy generalnie ze skrzynią manualną daje ten samochód. No myślę, że ogólnie spełnia oczekiwania dotyczące właśnie takiego roadstera. No i ja mam nadzieję, że ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobała. Zapraszam do innych filmów, zapraszam na poprzedni film z Professionem Aviorem. Ode mnie na dziś to tyle. Cześć!